Cześć! Dzisiaj nie będzie gameplayu czy pierwszych wrażeń. Dzisiaj opowiem Wam o 3 akcesoriach z firmy Globular Cluster, czyli Globular Cluster CMQ3 Headstrap, Magnetic Inference i Controller Grips. Ale zanim zaczniemy, zaznaczę, że ten film nie jest sponsorowany przez firmę Globular Cluster. Owszem, dostałem akcesoria do testów, jednak bez żadnej ugody dotyczącej promowania firmy lub akcesoriów na moim kanale YouTube lub Facebook. Poniższy film jest wyłącznie moją inicjatywą z racji tego, że chciałbym się podzielić z widzami moimi wrażeniami i omówieniem poniższych akcesoriów. Zaczynamy. Zacznijmy od strapa. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem strapów Halo. Osobiście wolę strapy Elite, jednak ten strap jest naprawdę świetny. I szczerze, nie mówię tego tylko dlatego, że dostałem akcesoria do testów. O ile ja osobiście prawdopodobnie nie będę z niego korzystał na co dzień, bo jak mówiłem, nie jestem wielkim fanem, to osobom, którym w przeciwieństwie do mnie nie leżą strapy Elite, powinny być zadowolone strapem od Globular Cluster. A teraz przejdźmy do konkretów. Ja dostałem strapa z miejscem na dodatkową baterię lub powerbanka. Nie wiem dokładnie, czy to nowa, ulepszona wersja ich strapa i będzie oddzielnie do kupienia, czy ten upgrade będzie już dostępny w ich standardowej wersji tego strapa. W momencie, gdy nagrywam ten materiał, nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi na to pytanie z firmy. Jak tylko dostanę odpowiedź, przypnę w komentarzach pod filmem. I chociaż firma nie ma baterii w zestawie z tym strapem, to samo umieszczenie miejsca na baterię lub powerbanka jest świetnym rozwiązaniem i punktem wyjścia dla graczy, którzy mając już dodatkowe zewnętrzne baterie lub powerbanki, mogą z nich korzystać w tym strapie. Dużym problemem w doborze zarówno strapów Halo, jak i Elite jest nacisk, jaki wywołują podczas zbytniego dokręcenia. Ja osobiście testowałem siłę nacisku tego strapa i grałem przez ponad godzinę z całkiem mocno dociśniętym strapem do czoła i szczerze powiem, że nie odczuwałem dyskomfortu. Rozmawiałem z twórcą strapa i wiem, że pracował nad tym systemem kilka lat. Chciał do minimum ograniczyć dyskomfort, bóle głowy spowodowany uciskaniem strapa i udało mu się to rewelacyjnie. Jak wiadomo, to nie żywotność baterii, a wygoda sprawia, że spędzamy w VR jak najwięcej czasu. Ciężar jest rozłożony równomiernie wokół głowy dzięki przyczepionemu materiałowi i wystarczającemu podparciu. Z tym strapem również korzystanie z Quest 3 należąco jest nie tylko możliwe, ale i wygodne. Inne strapy z tylnią baterią zewnętrzną lub wewnętrzną sprawiają, że korzystanie z headsetu należąco nie jest zbyt komfortowe. A przecież mamy teraz oficjalnie wprowadzony przez Metę tryb leżący. Jednak ze strapem od Globular Cluster oglądanie filmów czy gry i aplikacje relaksujące w formie leżącej są niesamowicie wygodne. Wracając jeszcze na chwilę do dostosowania masy. W zestawie mamy tylnią nakładkę, dzięki której będziemy mogli zrównoważyć ciężar przód-tył, jeśli korzystamy ze strapu bez baterii. Nakładka ma około 195 gramów, jest w stanie idealnie zrównoważyć ciężar Questa, aby korzystanie było jak najbardziej komfortowe. Oprócz samego strapa w zestawie znajdziemy 3 różne podkładki na czoło, 2 pochłaniające pot i nadające się do prania, a jedna odporna na pot. Poza tym dostępne są również 3 różne tylnie podkładki, jedna do wyrównania ciężaru, jedna pochłaniająca pot nadająca się do prania oraz jedną odporną na pot. Plus 2 różne górne paski, kombinacja według własnego wyboru, aby najlepiej dostosować się do wygodów gracza. Chociaż w zestawie nie ma baterii, znajdziemy tu również kabel USB-C do podłączenia Questa 3 z baterią lub powerbankiem oraz pasek, dzięki któremu przymocujemy kabel do strapa, aby był nieruchomo. Całkowity koszt Globular Cluster CMQ3 Headstrap to $70, jednak obecnie w promocji można go dostać za $55. Uprzedzę ewentualne pytania. Tak, dostępna jest również wysyłka do Polski. Kolejną rzecz, którą chcę Wam pokazać, to Globular Cluster F3 Magnetic Facial Interface dla Quest 3. Zanim zacznę omawianie, pamiętajcie o jednym. Jeśli spodoba Wam się magnetyczny Facial Interface i zdecydujecie się go zamówić, zwróćcie uwagę na strap, z jakiego korzystacie. Są 2 opcje do wyboru. Magnetyczny Facial Interface dostosowany do strapów Halo oraz drugi dostosowany do strapów Elite. Ok, lecimy dalej. Magnetyczny Facial Interface to według mnie najlepsze akcesorium do Quest 3. Używam go od momentu, gdy dostałem paczkę i jestem bardzo zadowolony. Pole widzenia FOV zostało znacznie ulepszone w stosunku do standardowych interfejsów. Komfort, imersja, jakie zapewnia ten interfejs, będzie trudne do znalezienia w innych interfejsach na rynku.
Jeśli nadal korzystacie ze standardowego interfejsu, oto kilka powodów, dla których warto sprawdzić interfejs od Globular Cluster. Jak już mówiłem, zmaksymalizujecie pole widzenia dzięki temu interfejsowi, który będzie znacznie szerszy niż standardowy i nie będzie tak głęboki jak interfejs podstawowy, co z kolei pozwoli Wam w pełni wykorzystać zalety soczewki Pancake, pozwalając Wam zbliżyć się do soczewki. Dodatkowa szerokość wyściółka w okolicy czoła pozwala na mniejszy nacisk, ponieważ powoduje to równomierne rozłożenie ciężaru na czole. Zestaw zawiera także 3 różne materiały interfejsu, które możemy dowolnie zmieniać w zależności od preferencji. Każda jest na oddzielnej magnetycznej nakładce, którą po prostu przyczepiamy i odczepiamy. Szybko, łatwo i przyjemnie. Każdy interfejs jest wyposażony w osłonę nosa, która blokuje całe światło, zapewniając znacznie lepsze imersyjne wrażenia. Osłonę nosa możemy również zdjąć w każdej chwili, jeśli jednak wolimy mieć możliwość zerkania pod nogi podczas grania. Jak wspomniałem, mamy 3 różne materiały interfejsu zdemowane w celu łatwego czyszczenia. Tak, każdy materiał jest przyczepiony rzepami do magnetycznej ramki, dzięki temu możemy każdy materiał odczepić, aby go umyć. Materiał jest dostosowany do prania w pralce, jednakże zaleca się jednak prać je ręcznie, to przedłuży ich żywot. Główny interfejs nakładamy na headset zamiast standardowego, a później to już tylko klik, klik, nakładka i już możemy grać. Dzięki temu rozwiązaniu mamy bardzo łatwy dostęp również do soczewek, aby można je było wyczyścić. Każda nakładka ma również specjalne otwory, które pomagają w przepływie powietrza, a to jak wiemy świetnie się sprawdzi, szczególnie w obliczu zbliżającego się lata. Magnetyczny interfejs jest również przyjazny osobom korzystającym z okularów. W zestawie mamy dodatkowe nakładki, dzięki którym zmienimy odległość oczu od soczewek. Dzięki temu osoby w okularach nie muszą się martwić o porysowanie soczewek okularami. Przejdźmy więc do tego, co znajdziemy w zestawie. Cały zestaw zawiera główny interfejs montowany na headset, 3 różne końcówki, jedna odporna na pot i 2 materiałowe absorbujące pot, oddychające i nadające się do prania. Ponadto dostajemy kilka dodatkowych nakładek przyjaznych osobom z wadą wzroku i noszącym okulary. Całość zestawu to $59,99, jednak obecnie po zniżce możemy kupić je za $39,99. Ostatnim akcesorium, o którym chcę Wam powiedzieć, to Globular Cluster GPQ3 Extended Controller Grip dla Quest 3. Jak wiecie, na rynku VR jest bardzo dużo różnych gripów do kontrolery do Questa 3. Jednak te od firmy Globular Cluster znacznie się wyróżniają wśród innych. Żaden z dostępnych na rynku kontroler gripów nie jest aż tak wygodny, a co najważniejsze, ma mnóstwo miejsca na dostosowanie się do każdej dłoni. Ja osobiście mam długie palce i z reguły nie korzystam z gripów na kontrolery z tego powodu, że zarówno przyciski, jak i gałki wypadają mi na kostki. Natomiast gdy poluźnię opaskę na dłoni, to gripy i tak mogą wypaść z ręki, więc nie ma tu mowy o komforcie podczas grania. Dlatego nie korzystam, bo muszę co chwilę poprawiać ułożenie kontrolera. Grypy od Globular Cluster są jednak inne, są przedłużone, dzięki czemu jest więcej miejsca na dłonie, co przyczynia się do lepszego wyczucia naciskania przycisków. Nylonowy pasek szerokości 24 mm jest miękki i oddychający, lepszy niż paski z silikonu lub materiału PU, których używają inne marki. W porównaniu z innymi, pasek został przymocowany do obudowy za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego, zamiast metalowego przycisku, co mogłoby być naprawdę niewygodne, a dzięki takiemu rozwiązaniu korzystanie jest jak najbardziej komfortowe. Montowanie jest bardzo proste. Wystarczy zdjąć osłonę baterii i w to miejsce zamontować grip i tyle. Gripy nie są przystosowane niestety do korzystania ze stacji ładującej, więc aby podłączyć kontroler do ładowania, musimy zdjąć gripy jednym przyciskiem, nałożyć osłonę baterii przeznaczoną do stacji ładującej. Jeśli martwicie się o problemy z trackingiem, to nie musicie się przejmować. Brak silikonowej osłony wpływającej na sygnał śledzenia z precyzyjnym wycięciem również w dolnej części powoduje, że kontrolery nie gubią się w ogóle w trakcie grania, a brak silikonowych osłon poruszających się pod presją gier o wyższej intensywności sprawia, że korzystanie z tych gripów w trakcie gier jest bardzo przyjemne. Jednak jest kilka drobnostek, na które muszę zwrócić uwagę. Wygląd tego produktu obejmuje kilka małych szczelin lub nierównych krawędzi, których nie można uniknąć w przypadku konstrukcji wydłużonego uchwytu ze względu na wygodę, trwałość, łatwość instalacji lub wymiany baterii. Nie mają one wpływu zupełnie na użytkowanie, ani nie uniemożliwiają korzystania z dobrodziejstw tego produktu. Ponadto są
zupełnie niewyczuwalne. Zestaw zawiera parę uchwytów do kontrolerów Quest 3. Zestaw nie obejmuje samych kontrolerów. A cena Globular Cluster GPQ3 Extended Controller Grid dla Quest 3 to $29,99, a w obecnej promocji jedynie $19,99. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że komuś przypadnie do gustu któryś z akcesoriów do Quest 3 od firmy Globular Cluster. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Ejo!